¡Go! Empieza Iron Gravel 2024. Ale była lipa. Koleś z amortyzatorem w ogóle przewalił koło mnie. Masakra, zimno. Z 10 stopni. Jest godzina 5:30. My zaczynamy pakować się na start, tak naprawdę. Na miejsce, gdzie odbędzie się start, a to z tego względu, że na stronie internetowej znalazłem dwie informacje. Jedna o starcie o 9, ale druga też była o starcie na godzinę 8. Więc wliczając do tego 45 minut naszej podróży z naszego miejsca, gdzie nocowaliśmy, do startu, dodatkowo jeszcze miejsce na znalezienie parkingu, woleliśmy być tam trochę wcześniej i na luzaka sobie zmontować rower. Nie było tam dużo do montowania, ale nadal trzeba było parę rzeczy dokręcić. Dojechaliśmy tutaj już sobie na miejsce, teraz czekamy chwilkę, zaraz złożę rower, ale idę jeszcze do toalety na szybko. Spać mi się chce strasznie. Jak widzicie, ludzie już się tutaj składają, kamperami dużo osób przyjechało i spali tam, ale też widziałem, że parę osób spało normalnie w cywilnych samochodach. Jak już widzieliście we wcześniejszym wideo, jeśli nie, to serdecznie zapraszam. Startuję Iron Gravel pod Alicante na dystansie 100 km. Tak naprawdę finalnie zobaczycie na końcu, że wyszło z tego 111 km, ale to prawdopodobnie ze względu na to, że kilka razy się zgubiłem. Tutaj przeglądamy sobie oczywiście wszystkie te super bryki, które tam ze mną startowały i też moją. Zapytacie jeszcze, ilu było uczestników? Było ich 51. Co do samej trasy, oczywiście trasa z nastawieniem gravelowym. Wszyscy z taką wiedzą tam przyjechali, z takim zamiarem pobawić się na gravelu. Tutaj paru kolegów miało bardzo wąskie koła i tak zastanawiałem się, czy 42 na to nie będą za wąskie. Oni startowali z 38. Tutaj widzimy tego kolegę po lewej, miał bardzo wąskie opony i naprawdę, jak zobaczycie w kolejnej części filmu, już na niektórych elementach, na niektórych odcinkach nie dawał sobie rady, musiał uważać na to, żeby jednak nie uszkodzić felgi i to go na pewno spowalniało. Więc tutaj widzicie, szykujemy się do startu. Jakby start ma na zasadzie wyprowadzenie nas z miasta za kordonem policyjnym. Policja blokowała nam ronda, tak żebyśmy byli bezpiecznie w stanie się przez nie przestrzelić i później w ustalonym miejscu 7 km za Alicante i już tam jechaliśmy sobie swoim tempem każdy. Tutaj pan nam daje do zrozumienia, że to jest Iron Gravel, że odcinki niektóre są naprawdę techniczne, że zjazdy są szutrowane, więc mogą kończyć się gdzieś finalnie na zakręcie i można łatwo go przestrzelić. Dodatkowo to, że ruch nie będzie blokowany na odcinku 100 km, czyli musimy spodziewać się aut z naprzeciwka i to wszystko było tutaj mówione. Teraz pan po angielsku nam zacznie jeszcze raz to wykładać i życzyć nam powodzenia. Bueno, 30 segunditos, 30 seconds. Take it easy, remember the first 7 kilometers is behind of the policeman, okay? Bueno, salimos en 3. Ready? Set, go! Empieza Iron Gravel 2024, prueba de 100 kilómetros, 1600 de desnivel. Właśnie jedziemy, mamy teraz część zneutralizowaną 7 km przez policję. I zaraz nas wypuszczą. Na razie na luzaka sobie przez miasto jedziemy.
No jak widzieliście przed chwilą, wystartowaliśmy, jedziemy sobie przez miasto. Tutaj powiem wam szczerze, że naprawdę byłem w szoku, jaką ilość kurzu musiałem przełknąć. Zastanawiałem się, czy jeżeli będziemy jechać dalej w takiej zbitej grupie, czy trochę się nie cofnąć, ale w sumie zobaczycie w dalszej części filmu, że nie było już z tym problemów, ponieważ tak się rozciągnęliśmy, że naprawdę jechaliśmy w sumie przez większość wyścigu w grupce 3-osobowej, 2-osobowej, więc z tym na pewno nie było problemów. Teraz widzicie, musimy zjechać sobie na trakt, na ścieżkę rowerową i jedziemy wzdłuż wyschniętej rzeki. Oczywiście cały czas uważamy na wszystkich przechodniów, bo nie jesteśmy tutaj świętymi krowami tak zwanymi i musimy stosować się do przepisów ruchu drogowego tam, gdzie policja nas nie kryje. W tym miejscu widzicie, że policjant już nas zostawia i my za Alicante jedziemy sobie sami. Okej, właśnie nas policja opuściła i już sobie robimy pierwszy podjazd poza Alicante solo. Zaraz się pewnie rozpierzchniemy, w zależności kto dzisiaj chce osiągnąć, a my słuchamy muzy i idziemy na luzaka. Mamy ponad 20 km. Spotkałem pana z Polski, z Warszawy, serdecznie pozdrawiam. I nic, na razie jest lajtowo. Oczywiście nie mogło wszystko zagrać, bo nie ma pomiaru mocy, więc wszystkie te przeliczenia na nic się zdały. Na około 20 km już zaczynają się ciekawsze widoki, jakieś podjazdy. Widzicie, że mamy w większości asfalt na razie, ale w niektórych miejscach jak tutaj to nie jest asfalt prima sort. Jest tak, ma nawierzchnię szutrowo-asfaltową, więc trzeba też uważać. Na razie spoko. Jeden żelik wjechał. Nikogo z przodu, nikogo z tyłu. Walczymy solo. Jak widzicie, widoki bardzo ładne. Nic, tylko się enjoyować. No. Ciekawe, kiedy kogokolwiek dogonię z pierwszej grupy, kto odpadnie na podjazdach. Informacje z ostatniej chwili. Wjechaliśmy w obszar bez zasięgu, więc słuchawki też na nic się zdają, bo nie ściągnąłem sobie muzyki. Ale w sumie po co muza, jak można opon posłuchać. Ogólnie to smutno trochę. Nikogo nie mam, ni przed sobą, ani za sobą. Nie no, przed sobą to mam. To. I mamy pagórek przed sobą. Jest bardzo ładnie. Jak widzicie, na razie gravelem. To było naprawdę parę kilometrów dopiero. Szosa. Taka trochę podziurawiona jak tutaj. Albo ładna szosa, serpentynki. Powrzucona pewnie. A tak. Dobra, jedziemy dalej. No właśnie, o tym mówiłem. Zobaczcie. I zobaczcie tą ścianę. Już parę osób tam odpadło. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Plan na Iron Gravela był bardzo prosty. Przeżyć. Na początku jechałem z panem z Warszawy, serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że też się dobrze bawił, tak jak ja. Tutaj założyłem, że zacznę na początku bardzo lekko, później będziemy trochę dokręcać i jak widzicie dokręcałem głównie na podjazdach, ponieważ miałem trochę wietra i nie zjeżdżałem tak agresywnie jak część ludzi, którzy tutaj naprawdę lecieli w dół ostro. Taka jedna ściana za nami, ale
niestety, albo stety, szykuje się. Kolejne wyzwanie, challenge, śmierć w Wenecji dosłownie, ale na razie jest jako tako, trochę plecy bolą, w sumie nie wiem od czego, może od nowego materaca w Airbnb. W tym momencie nastąpiło jedno z wielu momentów na trasie, w których się zgubiliśmy. Okazało się, że pan w żółtych, pomarańczowych rękawkach zna trasę bardzo dobrze, jedzie na pamięć, to nie jest jego pierwszy Iron Gravel, więc się do niego przykleiłem. Jeszcze dla pewności kilka razy zapytałem go, czy na pewno zna trasę, ponieważ mój Garmin jednak trochę szalał tutaj na tych wąskich drogach. Nastąpiło pewne zakłopotanie, zawierucha. Pan tutaj z przodu jednak jest. Lokalsem mi jedzie na pamięć, więc dzięki niemu nie pojechaliśmy przed siebie, zamiast skręcić w lewo. O, lajtowo. Kolega ma bardzo ciekawą grupę. Kurczę, muszę jak dojedziemy, jakbyśmy dojechali razem, chociaż nie sądzę, bo koleś jest jakimś koniem, ale gdybyśmy dojechali razem, to musiał ją nagrać, żeby zrobić reverse engineering i zobaczyć, co on tam ma. A na tą chwilę mam takie widoki. Co do mojego pomiaru mocy, który na początku nie wystartował i już później nie miałem go przez całą trasę. Prawdopodobnie znam przyczynę, ponieważ odpaliłem Garmina jakoś wcześniej przed startem i prawdopodobnie pedały mi się uśpiły i nie wzruszyłem ich przy kolejnym wzbudzeniu Garmina i po prostu połączenie zostało przerwane. I Garmin nie jest w stanie nawiązać połączenia ponownie podczas trasy, więc mały peszek. Już około 900 metrów w nogach, 30 parę kilometrów. Jesteśmy w uroczym miasteczku Tibi. Widzieliście, dogoniliśmy tutaj naszych kolegów, o których wspomniałem na starcie, z bardzo wąskimi oponami. Tutaj kolega nam tłumaczy, że zaraz zacznie się taki zjazd Bahada, bardzo agresywny, z dużą ilością kamieni. Z racji tego, że kolega tu jest bardzo oblatany w tych rejonach, kilka razy powtarzał, żebyśmy nie jechali na wyrost, czyli raczej asykuracyjnie, ponieważ są zjazdy i zakręty na szudrze, więc można wypaść. Kolega nas tutaj zostawił i jeszcze raz powtórzył, żebyśmy uważali. Jak widzicie, ludzie na 38 trochę się tutaj męczą, muszą naprawdę uważać, żeby nie uszkodzić felgi. Co więcej, muszę przyznać, że niektóre odcinki były naprawdę techniczne, z bardzo dużą ilością kamieni, dużych, małych, różnie. Parę razy mi tam przód uciekł, ale na szczęście udało się uniknąć jakiegoś wypadku albo przewrotki. Za nami był krótki przejazd po asfalcie, tutaj ekipa z Iron Gravela nagrywa nas dronem. Jakoś nie udało mi się dotrzeć do tych nagrań. Może jeszcze spróbuję raz odezwać się do nich. Pierwszy przejazd przez wodę, który mnie zaskoczył, ponieważ część ludzi próbowała go przejechać. Ja też miałem taki zamiar, ale niestety w pewnym momencie kolega przede mną się zatrzymał i musiałem się zamoczyć, więc po prostu przeszedłem jedną nogą przez tę rzekę. Tutaj mamy kolejny przejazd przez piasek, później wodą, ale na szczęście udało się to wszystko pokonać, nie wypinając się z pedałów. Tutaj kolega przed nami trochę się pomęczył. Wiele osób startowało tak jak ja, z butami szosowymi, więc nie stawiało na spacering tak bardzo. I mamy kolejny przejazd przez wodę. Tak to wyglądało. Na szczęście woda nie była zbyt wysoka, więc większość tych przejazdów dało się załatwić nie wypinając z roweru. W tym momencie odjechałem trochę od grupy i zgubiłem tą, która była przede mną, więc musiałem sam nawigować. Garmin poprowadził mnie prosto, ale jak widzieliście,
to nie była dobra droga, musiałem zawrócić i tutaj chcę nadrobić, chcę dogonić ludzi przede mną, żeby mieć ten punkt odniesienia. Nadal są takie przesmyki, to była dawniej płynąca rzeka w tym miejscu, więc jest dużo kamieni sypkich. Tutaj kolejny etap wodny. Wyprzedziłem sobie tutaj kolegę, który mnie puścił, podziękowałem mu bardzo za to i jechaliśmy nadal korytem rzeki. W tym momencie doszło do kolejnej konsternacji. Ekipa nie wiedziała, w którą stronę jechać, ale kolega nasz, wymiatacz lokalny, poradził nam, że jedziemy w prawo i zaraz tutaj będzie górka i wzdłuż asfaltu będziemy kontynuować Widzicie? trasę. Było trochę akcji po wodzie. Pan tutaj przede mną. Jestem vlogando. Pan przed nami zajczył glebę, ja prawie, ale w sumie zabawnie. Właśnie dostałem telefon. Podobno jestem gdzieś w pierwszej, w jednej trzeciej przejażdżki. Bardzo dobrze się czuję. Ta woda mnie zaskoczyła. No i teraz zjazd. Dobra, nie nagrywamy, stop. Jak widzicie, zmęczenie daje się we znaki i już zaczynam bredzić, ale chodziło o to, że byłem w pierwszej połówce stawki. Jesteśmy w okolicach 40-50 km. Mamy kolejny podjazd, tym razem szutrowy. Naprawdę czuję się świetnie. Mam pod dostatkiem wody. Jeszcze nie używałem wody z bidonów. Cały czas raczę się tym, co mam w plecaku. Tutaj widzieliście, minęliśmy zawodnika, który po prostu miał swoją wolną chwilę i postanowił się posilić spacerując. Mamy 50 km. Z tego co widzę, to w sumie taki ostatni podjazd. Jak mówiłem, do 60 km będą takie podjazdy. Później już się będzie wypłaszczać i zobaczymy. Na razie się dobrze czuję, tylko plecy mnie trochę bolą. Tak, tutaj nie mylicie się. Zgubiliśmy tego naszego przyjaciela, który znał trasę, więc musieliśmy sami nawigować i tutaj kolega od banana wcześniejszy pojechał w prawo i wszyscy stadnie pojechaliśmy za nim. Ja tutaj wjeżdżam, koledzy przede mną wchodzą, ale w pewnym momencie orientujemy się, że tam jest dead end, że nie ma przejścia i musimy zawrócić, więc trudno. Schodzimy, tutaj bardzo musiałem uważać, bo było stromo. Ja, jak wcześniej wspomniałem, mam buty do jazdy na szosie. Not the last. Co do zjazdów na asfalcie miałem prostą strategię. Widziałem, że w niektórych miejscach asfalt był w bardzo słabej kondycji, więc wziąłem sobie za zasadę, puszczam wszystkich i po prostu będę ich doganiał taką czystą siłą mięśni na podjazdach. Powiem wam szczerze, że to się sprawdziło i zobaczycie później, jaki był tego finał na końcu filmiku. Ogólnie to wyjechaliśmy z tego dzikiego lasu, teraz już jesteśmy na tej samej trasie powrotnej, na której byliśmy i nic, tutaj z panem z UK-a trochę pogubiliśmy drogę, ale już się odnaleźliśmy, jedzie tam. No i chyba takie najbardziej hardkorowe odcinki już za nami, teraz to tylko pić wodę. W sumie na razie to tylko plecak szedł w ruch, parę żeli. Jeszcze nie dotykałem bidonów. Zobaczymy. Zrobimy podsumowanie na koniec. Oczywiście myliłem się co do tego, że już najbardziej hardkorowe odcinki są za nami, bo teraz wjeżdżamy na dosyć taki
hardkorowy odcinek, ale nie pod kątem przewyższeń, a pod kątem tego, że teraz z tych przewyższeń musimy zjechać. I tutaj były zjazdy naprawdę agresywne i zaraz zobaczycie, miałem taką naprawdę krzywą akcję z pewnym kolegą z amortyzatorem. Jak widzicie, mamy tutaj bardzo miłe okoliczności przyrody, lekki podjazd. Mówiłem już, że ta kaseta moja na takie podjazdy agresywne średnio się sprawdza. No nie narzekamy. Naprawdę jest spoko. Tylko od czego mnie te plecy tak bolą? No, wygląda na to, że to jest nasz ostatni podjazd. Jesteśmy na 60 km. Taki mocniejszy gravelowy podjazd mamy. Widzicie? Czy nie widzicie? Mam tutaj mapkę. Jesteśmy trochę dalej niż w połowie. Ale tak naprawdę cała zabawa już chyba była. Teraz to tylko powrót na bazę. A jeszcze wiosy pokażę, żeby nie było, że nie pokazuję. Proszę bardzo. Piękne górki. Mamy 1400 przewyższenia jakieś. I ciągniemy tutaj za panem. Czy ja przed chwilą mówiłem, że cała zabawa się skończyła i teraz to tylko po prostu nogi wyciągnąć i leżeć przed telewizorem? No nie do końca, bo tutaj zaczyna się ten agresywny zjazd. Naprawdę jest grząsko, naprawdę do końca nie wiem, jakie kamienie są przede mną i tutaj w tym momencie dosłownie zobaczyłem śmierć w oczach, ponieważ ten pan z amortyzatorem, oczywiście z racji tego, że miał amortyzator, mógł dużo szybciej zjeżdżać, przejechał koło mnie tak blisko, jeszcze krzyczał od tyłu, że przejeżdża. Ja starałem się wyprostować linię jazdy, ale nie mogłem zjechać na lewo, ponieważ widzicie, jakiego typu tu są kamienie i jak skończył, widzicie sami. Pan tutaj teraz setupuje sobie łańcuch na nowo, czyli nakłada go na zębatkę. Ale była lipa. Koleś z amortyzatorem w ogóle przewalił się koło mnie na zjeździe. Ja tutaj w ogóle nie miałem miejsca, bo były kamienie. I zaraz po zjeździe spadł łańcuch i teraz jest tyle. Masakra. Ale duże ryzyko było gleby. 100-kilometrowy Iron Gravel miał jedną fit zonę, czyli miejsce, gdzie będziemy mogli napełnić bidony i coś zjeść. Jak widzicie, dojeżdżamy do tego, to było coś pomiędzy 60 a 70 kilometrem. Ja tutaj tak naprawdę nie potrzebowałem za wiele. Dostałem od pani wodę do bidonu i od kolegi tutaj jakiegoś plusza, jakąś tabletkę z elektrolitami i po prostu wystrzeliłem dalej. Mieliśmy mały pit stop, było coś do jedzenia, nie chciałem się tam za długo zatrzymywać. Z grzeczności wziąłem wodę. I jadę za tym panem z UK, bo ma w sumie takie tempo, które mi odpowiada. Oczywiście nie na zjazdach, bo on jest nieśmiertelnym człowiekiem, a ja jednak trochę się cykam, bo tam był taki żwirek dosyć mocny, więc odpuszczałem. Inną rzeczą, nie ściągnąłem sobie żadnej muzyki offline. Robert, pamiętaj na przyszłość, muzyka offline, bo jadę na sucho, a nigdy nie jeżdżę na sucho. Bez żadnego podkładu. Czasami łapało mi coś tej zasięgu i sobie pobrałem parę piosenek, ale ileż można słuchać tego samego w kółko. Udało się dogonić naszego kolegę z UK. Tutaj mamy taki przejazd pomiędzy jedną drogą szybkiego ruchu, a drugą pod autostradą. Tutaj tak naprawdę też mieliśmy pewne wątpliwości, w którą stronę mamy jechać, ponieważ był trakt prosto i w lewo, ale popatrzyliśmy na te kamyki, które były pomalowane, były te strzałki na asfalcie, więc podążyliśmy za nimi. Tutaj jeszcze mamy pewne wątpliwości, ponieważ tego chłopaka GPS zaczął coś wariować. Mój twierdził, że jedziemy prosto, jego twierdził, że jedziemy w lewo, więc było trochę wątpliwości, ale zadecydowaliśmy jechać prosto, tak jak wskazywały strzałki i opłaciło się to. I byliśmy na dobrym traku.
znowu widzicie, że mamy pewien moment zwątpienia w nasze skille nawigacyjne, które no nie są wysokich lotów. Wytłumaczyłem panu, że jednak jedziemy prosto, jedziemy w tamtą stronę. Najśmieszniejsze jest to, że on jest anglojęzyczny. Ja potrafię dużo płynniej mówić po angielsku niż po hiszpańsku i jakimś cudem raz dogadywaliśmy się po angielsku, raz naszym super płynnym hiszpańskim, więc było dosyć śmieszne. Prawdopodobnie zmęczenie już trochę wchodziło i jakoś tak się gubiliśmy tutaj w zeznaniach. Dogonił nas następny zawodnik na kanionie. Niestety nie był on naszą jakąś dużą siłą i wsparciem nawigacyjnym, ponieważ jechał na zegarku i później mi to pokazał. Jak już któryś raz z rzędu jechał przede mną i pytał mnie, w którą stronę skręcamy. Wytłumaczył mi, że ma taki mały ekran nawigacyjny i jeszcze przy tych wertepach tutaj i szybkich zjazdach nie jest w stanie określić dokładnie kierunku, jeżeli jest takie małe rozwidlenie. Przetakujemy sobie w zabudowę, zaraz w lewo, teraz mniej offroadu, jeszcze ostatnia rzeka była. Z tego powodu, że to był już 80, 85 km, byłem święcie przekonany, że nie czeka nas więcej gravelowej trasy, ale jak widzicie, myliłem się. Organizator jeszcze zapewnił nam finiszowy etap gravelowy. Tutaj jest, jak się wcześniej już przekonałem, kolega przede mną jadący z Polski i jechaliśmy sobie takim single trackiem. Nie było opcji nikogo wyprzedzić. Tutaj kolega wcześniejszy na kanionie odpuścił z jakiegoś względu i zostaliśmy w czwórkę. Dotarliśmy do odcinka, w którym nie było innej opcji, jak po prostu przeprowadzenie rowerów. I tutaj był ciekawy moment, ponieważ musieliśmy się wspiąć na pewien wał i ja próbowałem tak wspinać się, odpychając rowerem, ponieważ jak wiecie, miałem swoje buty szosowe, które nie zapewniały mi za dużo przyczepności i bałem się, że się po prostu ześliznę i podrę. Zdajemy relację z trasy, wieje, mamy 94, jeszcze 10, jakieś 12. Mieliśmy kolegę na kole, ale niestety nie oglądałem się za długo, bo mnie w sumie trochę tak skurcze chcą podłapywać i się skupiłem na tym, żeby jechać po prostu prosto, no i go straciliśmy. Słabą rzeczą jest to, że kurczę, ten pomiar mocy mi nie zabanglał na początku. Trochę mnie to podirytowało, no ale trudno. Na samym tętnie jechaliśmy. Teraz w sumie gdzieś tam 9 km przed metą mam dużo sił jeszcze, więc prawdopodobnie za bardzo zachowawczo pojechałem. No nic, pierwszy raz bardzo fajnie. Totalnie mnie zaskoczyły te takie single tracki z takim bardzo grząskim, z takimi bardzo grząskimi kamieniami, a też te rzeki, te przejście poprzek rzek, albo przejazd, próbowałem niektóre przejechać, też były dosyć zaskakujące, nie spodziewałem się tego. Tutaj już niosła mnie euforia i po prostu rondo przestrzeliłem. Musiałem zawracać. To było moje przedostatnie zgubienie się na trasie, ponieważ zobaczycie jeszcze dalej, że w mieście musiałem jechać pod prąd ścieżką rowerową. Nie wiem, w jaki sposób oni wytyczali tą trasę, bo na pewno nie z intencją, że będziemy jechać po asfalcie, ponieważ tam była taka droga, która miała jednak prędkość powyżej 30 km na godzinę i zerowy margines, gdzie jakoś nie czułem się wtedy wystarczająco pewnie, żeby tą drogą
jechać w stronę mety. W tym momencie doszło do ostatniego mojego zagubienia się na trasie. Obiecuję, to będzie już ostatni raz, gdzie przestrzeliłem zakręt. Wjeżdżamy już do parku, w którym znajduje się Iron Gravel i słyszę imprezę, słyszę już metę. Widać, że mój kolega Marek i żona, która teraz nakręciła to wideo, na pewno zadowoleni są, że cało dojechałem do mety i udało się to ogarnąć w zadowalającym czasie. Bien. Duro, your present. Only for finisher, eh? Bardzo miłe przywitanie na mecie z organizatorami. Tutaj pan pytał mnie o to, jak wyglądała trasa, ile razy się zgubiliśmy. Oczywiście powiedziałem, że zgubiliśmy się parę razy. Nie specyfikowałem ile dokładnie, nie chciałem wyjść na totalnego ignoranta. I tyle, tak. Za chwilkę będzie moment, w którym muszę oddać mój GPS tracker. Już widzicie, że pani na mnie tutaj czeka. Jeszcze pan sprawdził, jaki mam stan o oponach, ile ciśnienia. Dostałem badge finishera, oddałem GPS i jeszcze chwilę z nimi tam dowędziłem. There was like guy who knows the track very well, Yes. and he guided us. Que ha encontrado una persona, claro, que les ha guiado. Y les ha guiado. Do you enjoy? Yeah, very much. I see you next year here. Of course. But I will go a bit stronger. Okay, in one month Because my power meter was broken, so rompió el power. No, pero los dejo. Your tracker. Seguimos llegando, bienvenido, ahí estamos. Bienvenido. Gloria Power. Tutaj zostałem poproszony o to, aby jeszcze wypowiedzieć się parę słów na temat wyścigu, na temat jego przebiegu do mediów społecznościowych Iron Gravel i, co ciekawe, poprosili mnie o to, żebym wypowiedział się po polsku. Więc jak mogłem, tak zrobiłem. Nie była to wypowiedź wysokich lotów, ale zawsze to coś. bardzo fajny wyścig, naprawdę polecam. Kawałki takie bardzo techniczne, gravelowe, przez rzeki się trochę prześlizgiwaliśmy. Ja tak nie dawałem rady na zjazdach, ale ogólnie serdecznie polecam i zapraszam do Alicante. Widziałem, jak tam była prędkość dosyć niska przejazdowa. No, tam było grubo. Ale nie słyszałeś, menadżera nie słyszałeś. Nie możemy pracować tak. Andrzej, to jest w ogóle nie subordynacja. Seguimos entrando. Iron Gravel 100. Bienvenidos a los Nie objechałbym, bo się skupiłem po prostu. Reto superado. Mieście. A, Reto superado. Iron Gravel 100. ciekawa jaka pozycja, nie wiem. Tak, widzicie to bardzo dobrze. Pozycję zająłem 8, więc naprawdę byłem lekko zszokowany. Jeszcze różnica przed kolegami przede mną była kilkuminutowa, więc prawdopodobnie gdybym miał pomiar mocy działający, wiedziałbym jak jadę, mógłbym wykręcić coś w okolicy 5. miejsca. Już przybyliśmy do naszego miejsca, w którym się chwilowo zatrzymaliśmy. No, muszę powiedzieć, że było bardzo fajnie. Na ostatnich kilometrach bałem się, że po prostu, że mnie skurcz zniszczy i nie dojadę, bo naprawdę mi tak spięło uda, ale jakoś to rozluźniłem, jakoś tam ubijałem je i dałem radę. Więc to by był przypał naprawdę na maksa, gdybym tam na, nie wiem, na 100 czy tam na 103 kilometrze nie dał rady dojechać. Miałem bardzo dużo energii, byłem przejedzony, w sumie nie zjadłem wszystkich żeli, zjadłem prawdopodobnie, nie przeliczałem ich teraz, rzuciłem tylko po prostu ten plecak, ale zjadłem około 5 żeli. Ogólnie trasa bardzo fajna, czasami zaskakiwała, jak widzieliście na filmiku, tym, że były przejazdy przez rzekę, dosyć takie grząskie kamienie, parę osób dosyć mocno się wywaliło. Ja na zjazdach nie szalałem za bardzo, jednak stresowało mnie to, ponieważ asfalt nie był taki czysty, tylko był z takim żwirkiem. Przez drugą połowę, czyli od jakiegoś 55 km miałem takiego
kolegę z UK'a i drugiego chłopaka na kanionie, Grizzlu. Tam sobie w kupie jechaliśmy, to wyglądało tak, że oni zjeżdżali bardzo agresywnie na zjazdach, ale później ich łapałem na podjazdach. Summa summarum, przyjechałem przed nimi, bo chciałem ich jakby na koło sobie wziąć i w pewnym momencie zorientowałem się, że tamci koledzy odpadli. Ja już też nie kontrolowałem, co mam za plecami, tylko po prostu jechałem. No i odpadli, przyjechali jakieś parę minut po mnie. Jeszcze tam przy samej mecie udało się zabłądzić, więc było śmiesznie. I teraz idziemy coś zjeść. Pewnie wykąpać się tutaj, wyschnąć trochę i zjeść coś. Czuję się bardzo dobrze. Mówię, że mógłbym jeszcze pewnie z 50 km zrobić. Jakby nie te skurcze, które mogłyby pokrzyżować wszystko. Więc to było na tyle. Mam nadzieję, że podobało się Wam. I do zobaczenia w następnym.